Jerzy Plutowicz. Było nas wtedy mniej więcej 50 młodych poetów, którzy kręcili się wokół takiego klubu młodych poetów. Ale jak jest 50 poetów i każdy pisze dziennie po 10 wierszy, to wychodzi dziennie 500 wierszy i jest pytanie, które z tych wierszy są coś warte. I cóż, ocenić to mogli tylko prawdziwi poeci. A kto był wtedy w Białymstoku prawdziwym poetą? Otóż wydaje mi się, że wtedy było 3. Jeden to był Kazanecki, drugi to był Lończuk i trzeci to był Plutowicz. Przy czym myśmy Plutowicza nie widywali, bo on się nie udzielał. On był tajemniczą postacią i wiedzieliśmy, że jest taki i co więcej, że on został namaszczony przez Stachurę. A to był największy naszym zdaniem wtedy polski poeta, taki poeta najprawdziwszy z prawdziwych. To był chyba Kubuś Puchatek w pierwszej klasie szkoły podstawowej, pamiętam. Utkwiła mi w pamięci, do dziś wracam. Jest to piękna filozoficzna literatura. Kiedy byłem bodajże w klasie maturalnej w Ogólniaku, wtedy nagle doznałem jakiegoś olśnienia poezją. I tą pierwszą ważną książką, pamiętam, była antologia symbolizmu francuskiego pod redakcją Mieczysława Jastruna w Bibliotece Narodowej. To było wstrząsające zjawisko. To jest cichy, spokojny, zamyślony, mądry człowiek, którego lubimy słuchać i oczekiwać, co nam powie w wierszu, co powie czasem cicho. Duży, skromny człowiek. Duży w sensie obecność w kulturze. Myślę, że nie tylko miasta i regionu, ale Jurek jakoś tak chyba o te przestrzenie zahacza szersze niż ten nasz tutaj miejscowy wymiar. No a skromny, no taka jego uroda. To jest zdecydowanie poeta wyciszony, poeta, który nie lubi fajerwerków. Pewnie tak jak Herbert mógłby się podpisać pod frazą, że ten fortepian na szczycie Mont Blanc to brzmi mu trochę fałszywie. Kiedyś czytałem takie artykuły interwencyjne w prasie, że Jurek, poeta z pierwszej półki, znakomitość literacka, musi gdzieś tam dorabiać za parę groszy, stojąc za księgarską ladą. Zastanawiałem się, było mi wstyd, zresztą w ogóle poezja to jest w ogóle jakoś taką niemęską rzeczą. Wydawało mi się, że to jest taka rzecz niemęska. Ale poezja to jest to rodzaj otwarcia się na wyobraźnię. I staram się unikać publicystyki, jakiejś polityki, jakichś takich spraw, retoryki, kazań, tak. Tego staram się unikać. Mało kiedy spotyka się ludzi z tak dziwnie złożoną osobowością, z tak wielką wrażliwością, z takim, ja wiem, poczuciem wewnętrznego piękna, które można zawrzeć w słowach, które nie są skomplikowane i metafory, których Jerzy używa, dla niektórych mogą się wydawać takie przedziwne, jakieś takie niesamowite, przemyślane, wymyślone, przemyślane, przekombinowane, a nie, jeżeli się wczyta w jego wiersze, on jest cudownie prosty i cudownie piękny w środku. Na zewnątrz jest to jedna wielka skromność i poczucie takiej przyzwoitości, że to, co robi, to, co pisze, jest takie normalne, takie zwykłe, a jest niezwykłe. Poczułem potrzebę powrotu do tych moich korzeni, ponieważ one są wschodnie. Nawet babka była Rosjanką, przyjechała z moim dziadkiem z Moskwy, uciekli przed rewolucją w 19 roku. Drugi dziadek, to znaczy druga strona to była tutejsza, czyli już podlaska, już białoruska, właściwie druga strona rodziny. I dlaczego? Jest coś, co mnie zaniepokoiło.
Otóż mnie strasznie zabolało, kiedy się zorientowałem, że na przykład rząd niepodległej Białorusi walczy z ideą białoruską. Jak gdyby walczy, że to znaczy naród białoruski stał się zagrożony w swoim państwie. I dlatego postanowiłem też powrócić do tej tematyki białoruskiej. Ja piszę dosyć regularnie do tygodnika białoruskiego Niwa, który wychodzi w Białymstoku. Wcześniej nie pisałem, teraz zacząłem pisać. Z tym, że piszę po polsku, oni mi tłumaczą na język białoruski, ale także to dociera także, ta Niwa dociera także do niepodległej Białorusi. Więc być może ktoś to czyta. Być może ma to jakieś znaczenie. Jurek Plutowicz to człowiek erudyta, chodząca encyklopedia wiedzy o literaturze, o kulturze, więc taki człowiek w Białymstoku powinien być skarbem. My, organizując polsko-białoruskie spotkanie literackie od kilkunastu lat, Jurek Plutowicz, pochodzący z Bielska, i Nadzieja Artymowicz, też z Bielska, nazywamy ich królewską parą literacką. I jest to prawdziwe. Ci ludzie pochodzący właśnie z Bielska Podlaskiego wprowadzają literaturę polską i białoruską nie tylko do kultury europejskiej, ale ogólnoświatowej. Nagrałem tych filmów o poetach rozmaitych chyba już ze 30 czy ze 40, rozmaitych. I księdza Twardowskiego nagrywałem, i Ryszarda Kapuścińskiego nagrywałem, i Tadeusza Różewicza nagrywałem, Wandę Chotomską. Ale Jurek Plutowicz zrobił coś, co mnie ujęło. Otóż wyrecytował swój wiersz, po czym zdjął czapkę i się ukłonił. Niby nic. A ten gest powiedział mi o nim najwięcej. Bielszczaninem jeszcze nie przestałem być, a tak do końca białostuczaninem chyba nie jestem. No, ale to już taki los. Język polski jest moją drugą ojczyzną. Tak to jest.